wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem marca. Udało mi się przeczytać 8 książek, co jak na ten miesiąc było bardzo dużo, bo mam wrażenie, że w ogóle nie czytałam tych książek. Myślę, co tu powiedzieć, a w ogóle marzec był takim przełomowym dla mnie miesiącem, bo udało mi się pierwszy raz całościowo przeczytać książkę po angielsku, więc to dla mnie wielkie osiągnięcie. No ale o tym na sam koniec, a zacznę od pierwszej książki przeczytanej w marcu, czyli Kocham chłopaka mojej babci. Powiem, że ta książka bardzo mi się spodobała. Mamy tutaj Jagodę, która ma córeczkę Żenię. Muszę patrzeć tutaj na bohaterów, bo jak zwykle nie pamiętam. No i ta Jagoda trochę tam koloryzuje swoje życie, żeby nie wyszło, że jakby zawiodła oczekiwania babci Blanki. Natomiast babcia poprzez klub seniora, w którym się znajduje, i przez koleżanki, które tam jej mącą trochę w głowie, zaczyna zauważać te kłamstwa tej Jagody. No i postanawia ściągnąć tą wnuczkę do siebie, bo Jagoda jest właśnie, powiedziałam, że jest babcią, więc tak dobra. Jagoda jest wnuczką Blanki. Blanka wychowywała ją, bo rodzice też jakby tą Jagodę zostawili i przenieśli się gdzieś za granicę, gdzieś w azjatyckie rejony, z tego co pamiętam. No i babcia umawia się z nauczycielem teatralnym w swojej grupie, Brunem, by ten pomógł jej dociec tej prawdy o wnuczce i dociec tego, o co tam chodziło. Więc bardzo fajna książka, momentami komediowa, momentami trochę taka, bym powiedziała, mocno dramatyczna. Natomiast bardzo przyjemnie mi się ją czytało i zdecydowanie jest to książka, którą mogę polecić. Kolejna książka już nie była taka wesoła i dała mi dużo do myślenia, a mianowicie jest to książka Wojciecha Kowalskiego, czyli książka Droga na cmentarz. Zaraz pokażę, tylko reklama mi się pojawiła na Lubimy czytać, nie chcę wam jej pokazywać, a ta książka wygląda tak. Jest to bardzo mroczna książka. Naszym głównym bohaterem jest tutaj Nathan, którego poznajemy w zasadzie od samego dnia narodzin. No i Nathan jest osobą, którą rodzice bardzo zepsuli i osobą, która tak naprawdę nie została nauczona uczuć dobrych. Dla niego liczy się tylko on i nic innego, i nawet w momentach, kiedy pojawiają się te dobre osoby w jego życiu, te osoby, które mogłyby go nauczyć, mogłyby mu pomóc, to rodzice cały czas stają na drodze temu. Książka jest niezwykle wstrząsająca i nie jest to książka dla każdego, bo jest dosyć brutalna w swoim przekazie i ja uważam osobiście, że jest to bardzo dobry przekaz. Natomiast wiem, że wiele ludzi mogłoby tę książkę źle odebrać, dlatego od razu mówię, że nie jest to książka dla każdego. Natomiast jeżeli ją przeczytacie, no to każdy wyniesie z tej książki coś innego i myślę, że każdy, kto ją przeczyta, będzie miał ją gdzieś tam w sercu i ona zostanie z czytelnikiem na dość długo i myślę, że ta książka może pomóc trochę zmienić życie czytającego, bo jednak pokazuje nam wiele rzeczy i dobrych, i złych. Kolejna z książek. Książka od Penelope Ward. Zwodniczy
los. Chcę pokazać tak, żeby się okno nie odbijało. Z jednej strony bardzo przyjemna książka, a z drugiej strony dosyć taka, bym powiedziała, smutna książka. Na pewno jest to romans. Mamy tutaj Noel i Archiego, którzy znają się od dziecka, natomiast jedne wakacje zmieniają ich uczucia względem siebie. Natomiast los postanawia ich rozdzielić na długie lata, no i po wielu latach stwierdza, że jednak da im szansę. No i musicie się sami przekonać po przeczytaniu tej książki, czy oni przyjmą propozycję od losu, czy też zostawią to na takim etapie, jakim jest. Natomiast ta książka bardzo mnie poruszyła i zdecydowanie jest to dobra książka. Natomiast też nie jest to książka dla każdego, bo jest to książka dla czytelników 18+, ze względu na sceny tam zawarte i nie tylko erotyczne. Dobra, lecimy dalej. Kolejna książka. Wczoraj akurat do tej książki dodawałam moją recenzję na Instagramie, a jest to dosyć krótka książka, osadzona w takim sportowym klimacie, hokejowym klimacie. Where We Belong od Eweliny Nawary. Krótka, ale dosyć treściwa książka. Bardzo mi się podobało to, co w niej przeczytałam. Podobał mi się klimat, bohaterowie. Co prawda, no, jest to krótka treść, bo ona ma chyba 100 stron. Coś koło 100 stron, albo 109 w moim wydaniu na e-booku, albo 97, coś takiego. Proszę. Naszym głównym bohaterem jest Ryan Foster, który jest gwiazdą hokeja i który nabawił się kontuzji, przez co jego drużyna przegrała, przez co na jego postać jakby pojawił się, na jego rysopisie pojawiła się skaza. No i kibice bardzo na niego najechali i pojawił się duży hejt, więc jakby wszyscy z jego teamu postanowili wysłać go do siebie, w sensie do rodziny, by tam odpoczął i uciekł trochę od tego zgiełku miejskiego, no i też, żeby ten hejt ucichł. Tam spotyka swoją miłość, która gdzieś tam do tej pory u niego w sercu jest. Emma jest najlepszą przyjaciółką jego siostry, no i też jest nauczycielką w mieście, w Silverbrook Harbor. No i cały czas też ona myśli trochę a propos tego hokeisty, bo jednak ani jemu ona z głowy nie wychodzi, ani jej też nie. No i tutaj w tej książce przekonujemy się, czy stara miłość rzeczywiście nie rdzewieje i jak bohaterowie też sobie poradzą z tą sytuacją. Bardzo przyjemna, bardzo mi się podobała, no i zdecydowanie, jeżeli lubicie hokejowy klimat, no to polecam, bo ja lubię hokejowy klimat, nie w każdej książce, a tutaj mi się bardzo podoba. Kolejna książka, dostałam ją w przedwczesnym jakby odbiorze i bardzo mi się ona podobała. Nie powiem chyba o niej, bo jeszcze nie było jej premiery. Jak tylko się pojawi, to myślę, że powiadomię Was. Natomiast jak dla mnie była to dosyć zaskakująca książka, bo jest to książka z motywem erotycznym dosyć mocnym. Ja takich książek na ogół nie wybieram, nie czytam i one mi się jakoś nie podobają, natomiast ta bardzo mnie wciągnęła, bardzo mi się spodobała i nawet wzruszyłam się na niej kilka razy, więc
jak już wyjdzie, to Wam na pewno ją pokażę i polecę. A kolejna zaskakująca dla mnie książka, bo myślałam, że nigdy jej nie ukończę. Jest to Czerwony Rycerz. Zaczynałam ją, okazuje się, w 2021 roku, bo nie usunęłam jej z Goodreadsa, z czytanych i w końcu po tylu latach ją dokończyłam. Oczywiście zaczęłam ją od początku, ale pamiętałam dosyć mocno ten początek. No i mamy tutaj generalnie Czerwonego Rycerza, który jest najemnym żołnierzem i pomaga w pewnym zakonie obronić go przed dziczą. Natomiast okazuje się, że i zakon skrywa pewną tajemnicę, no i dzicz nie jest do końca taka... Matko Boska. Nie jest do końca taka niewinna i taka łatwa w obronie. No i generalnie książka jest to zdecydowanie taką mroczną fantastyką. No i cóż mogę powiedzieć dalej? Na pewno będę czytać kolejne tomy. Jest ich 5 i chyba niedługo zacznę właśnie drugi, bo cały czas gdzieś tam historia Czerwonego Rycerza i jego ekipy krąży wokół mnie. I gdzieś tam cały czas chcę powrócić do ich przygód, więc myślę, że niedługo to się wydarzy. Kolejna jest to książka od Kingi Litkowiec, przepraszam, o tak, Dirty Minds, i ta książka jakoś tak mnie do końca do siebie nie przekonała. Mamy tutaj piękną i otoczoną luksusem Meghan, którą rodzice wywożą na obóz, bo ona im trochę przeszkadza w ich życiu. No i ona na tym obozie spotyka dwóch przyjaciół, którzy jakby zaczynają z nią jakąś romantyczną relację. Nie do końca to pojmowałam. No i oni mieli ten obóz jakby, bo oni byli właścicielami ziemi, natomiast mogli się tam pojawiać bez problemów. Mega dziwna akcja to była. Nie była to moja ulubiona książka. Momentami tak, oczywiście podobała mi się, ale momentami były takie niedopowiedzenia może, albo też rzeczy, które w rzeczywistości się by nie wydarzyły. Jak zwykle w takich klimatach była mafia. Nie mówię, że jest to zła książka, ale ta książka to zdecydowanie nie są moje klimaty i też pragnę napomknąć, że jest to książka 18+, co jest ważne, bo nie poleciłabym jej młodszemu czytelnikowi zdecydowanie. No i ostatnia już książka, zaskakująca dla mnie. Jest to książka od Janny Levin, My Vampire Plus One. Kupiłam ją sobie w TK Maxie za 18 zł, co uważam za dobrą cenę za książkę w obecnych czasach. No i zaczynając ją czytać, to zobaczyłam, dodając ją gdzieś tam na półeczki, że to jest drugi tom jakby z serii. No i pierwszy był przetłumaczony na język polski, ten jeszcze nie. No i tak trochę zaczęłam jak zwykle od ogona. Natomiast podobała mi się ta książka. Mamy tutaj motyw fake datingu, motyw wampirów, więc trochę fantastyki w romantycznym klimacie. Nie była to moja ulubiona książka, bo już od początku wiedziałam, była bardzo przewidywalna, więc wiedziałam, jak to się skończy i jak potoczą się losy bohaterów i nie tylko. Natomiast była to bardzo przyjemna książka i zdecydowanie wezmę się za pierwszy tom niedługo i przesłucham go sobie w audiobooku, bo już odnalazłam. Mamy tutaj generalnie Reginalda, który jest wampirem, jest taki dosyć zamknięty w swoim kokonie. No i mamy dziewczynę i nie wiem, Amelię chyba? Ona się chyba Amelia nazywała. W opisie akurat nie ma, ale z tego co kojarzę, to chyba była Amelia, która jest jakby księgową.
No i spotykają się pewnego dnia, ona jemu pomaga i on jest jej dłużny przysługę. No i tego samego dnia rodzice jej mówią, że jakaś tam ich kuzynka bierze ślub. No i chcą, żeby ona pojawiła się ze swoim partnerem, bo ona tam w przypływie takiej trochę adrenaliny mówi, że ma już swojego chłopaka. No i na następny dzień spotyka znowu Reginalda, też przez przypadek, no i prosi go o oddanie przysługi. No, także taka historia. Powiem, że podobała mi się nie aż tak, żebym chciała ją znowu przeczytać, ale była przyjemna i na pewno dla mnie to zostanie długo w pamięci. Bo to pierwsza książka, którą właśnie przeczytałam po angielsku. A obecnie czytam Spellcrafting po rosyjsku. Już książkę o czarach i magii. Piękne jest to wydanie. W Polsce ta okładka wygląda inaczej i chyba mniej mi się podoba, bo w Polsce ta książka wygląda tak. To wydanie mi się jednak bardziej podoba. No i po polsku jest to tytuł Magiczne formuły, jak wzmocnić siłę swych czarów, tworząc i stosując własne niepowtarzalne zaklęcia. Ja w ogóle myślałam, że ta pani to jest jej pierwsza książka, natomiast otwierając zobaczyłam, że ma już tych książek trochę i wiele jest przetłumaczonych też na polski, więc już na pewno kolejne będę czytać po polsku, natomiast jako taką ciekawostkę na pewno fajnie się zapoznać z tą książką. Czytam też opinię, że ona jest powtarzalna na tle innych, więc fajnie w sumie, że zaczęłam, bo to jest, okazuje się, taka podstawa podstaw. Więc jeżeli zaciekawi mnie ten temat, to na pewno przeczytam kolejne książki tej pani. No i kupiłam ją za 11,99, przecenioną z 71 zł, więc jak dla mnie ten deal był udane. No i to złoto tutaj tak pięknie się mieni. Na razie jestem na początku, bo na stronie 51, ale czyta się to dość szybko, są duże literki, więc na pewno szybko sobie z tą książką poradzę. No, także takie byłoby moje czytelnicze podsumowanie. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. No i życzę Wam miłego całego tygodnia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!